Dzień dobry. Kolejny odcinek, kolejne starcie z rdzą, kolejna kupa złomu, kolejny odcinek następnego projektu słowa, którego nienawidzę, ale towarzyszy na każdym kroku. Mamy tutaj projekt pod tytułem Motorynka dla synka. Z racji tego, że junior mój będzie miał w tym roku 7 lat. Jeśli będzie na tyle dorosły i wyrazi zainteresowanie motoryzacją, mechaniką, tak jak wykazuje do klocków Lego, no to będzie możliwie miał okazję na jesieni, jak się wyrobimy, jaka będzie pogoda, albo na wiosnę, pobujać się po łące motoryną. Tak jak widać, no, materiał wyjściowy nie jest zbyt obiecujący. Są to właściwie śmieci, które pozostały mi z 30 lat zbierania tego po złomowiskach. No bo do dzisiaj się, no może nie tyle, dziś się już nie trafia, ale kiedyś się trafiało na tyle, że można tego było całą przyczepę natargać codziennie do domu. Co się gdzieś tam z czasem nie sprzedało, to zostało, no bo z powrotem na złom wyrzucić, no to ile za to dostaniemy? No browara nie starczy, a szkoda. I tak naprawdę elementy mocowania siedzenia czy podnóżków mam z innej ramy, ale tył będzie trzeba jakoś zdobyć, czy to na giełdzie w Łodzi, czy portale aukcyjne i jakąś krzywą, śmieciową ramę. Chociaż widziałem, że chyba nawet jakieś elementy ram, jak jakieś uszy i wzmocnienia są do kupienia, więc pewnie rurki bagażnika do tyłu też da się gdzieś tam zdobyć. Ewentualnie zrobimy customowo przedni błotniczek z tyłu i też będzie to jakoś tam ciekawie wyglądać. Aczkolwiek zmierzajmy do oryginału. No jak nie wpadnie dziecku za bardzo to w oko, no to pójdzie po prostu w świat. Tak? Mamy oryginalne numery, spróbujemy to zarejestrować. Materiał wyjściowy, jaki jest. Parę rzeczy do tego jest. Prawdopodobnie gdzieś tam jeszcze mam na strychu do tego przód, gaźnik, jakieś tryby. No większość rzeczy raczej będzie trzeba zastosować nowe. No i tutaj obawa co do jakości tego, czy to będzie działać, czy nie będzie działać. Na pewno brakuje mi z drugiej strony dekla pod nożną zmianę biegów. Na szczęście silnik jest motorynkowy, a nie komar na ręczną zmianę, bo strasznie mnie irytuje ręczna zmiana biegów w motorynkach. Nie wiedzieć czemu. No i w tym momencie taki sam dekiel luzem w fajnym stanie to jest koszt większy niż silnik do komara, bo no jakiś tam Elixie silnik do komara można i kupić za 200 w podobnym stanie jak ten. A kurde dekiel, no to jednak to jest wydatek do 500, jak ostatnio widziałem i nie ma. No, hurtowni ze skrzydełkiem w nazwie na literkę G, w której jako warsztat motocyklowy posiadam umowy, rabaty. Zrobiłem sobie jakieś tam wstępne zestawienie praktycznie na wszystkie rzeczy do silnika. Dostaniecie tutaj przebitki, jak to mniej więcej podsumowanie z rabatami typu circa about 20%, bo to tak mniej więcej wygląda. Na niektóre rzeczy jest więcej, na niektóre mniej, w zależności jak to tam wygląda. I jak to wyszło? No na pewno wyszło w tym momencie poniżej ceny materiału ładnego wyjściowego, tak? Co z tego wyjdzie, żeby tam zrobić z tego Lux Torpedę, za którą można wrzeszczeć koło powiedzmy 8-10 tysięcy, co jest no, ceną wywaloną moim zdaniem wysoko w kosmos. Zobaczymy, no. Coś wystrugamy, no bo jakiś trzon jest, no, lepszy czy gorszy, ale jest. No, nie trzeba teraz takiego trukła gdzieś tam powiedzmy kupować czy znajdować, tak?
w obecnych czasach raczej graniczy to z cudem, a i koszt do kompletowania po kawałeczku raczej też będzie sporo wyższy niż kupienie tego wszystkiego za jednym zamachem, tak? Bo tu nawet same głupie koszty wysyłki, jeśli będę to kupował po jakichś, nie wiem, transzach 200-300 zł, no to też wyjdą kosmiczne kwoty, tak? Parę stów, no zawsze można posiłkować się Allegro, ale trzeba sobie kupić Smarta. Ja na szczęście Smarta mam i hulaj dusza, piekła nie ma, 2 dychy do każdej wysyłki, no to nie jest jakiś ten. Także to też takie sprawdzenie, ile z takiego gruzu, ile to trzeba grosza wrzucić, no, czy będziemy szkiełkować, czy będziemy piaskować, zobaczymy jak to się natarza czy pod chemią, czy po umyciu tego po prostu, no bo wszystko jest zakurzone, wszystko jest uwalone, są jakieś wykwity, powiedzmy, że zaczynało to śniedzieć. Jeśli chodzi o koła, zobaczymy jak to dostanie chemii natłuszczająco-myjącej, czy będzie to faktura piękna aluminium, czy nawet kupić nowe, ładne, piękne koła, bo one też tam niewiele ponad 100 zł, poniżej 200 kosztują, także pełna dowolność. No tutaj akurat motorynka była taka, no, w typowym motorynkowym, takim ni to czerwonym, ni to pomarańczowym kolorze. Z tego, co tutaj miejscami wyłazi lakier, później widać na tym, że było to przelakierowane 20 razy. I co? No, tak właśnie kończyły te sprzęty, kiedy ja byłem szczylem. A tak naprawdę zbierając takie dziadostwo ze złomu 10 lat temu, jak zaczęło to kosztować i być poszukiwane, można było sobie ze sprzedaży takich szmelców kupić jakiś porządny motocykl zabytkowy, o czym opowiem gdzieś tam w przyszłości, jak to kiedyś wyglądało, jak to wygląda teraz, a jak wyglądało dla ludzi, którzy są, powiedzmy, ode mnie starsi 10 czy 15 lat, bo jak to wszyscy mówią, człowiek zawsze urodził się chwilę za późno. Także szerujcie, lajkujcie, a Honda się powoli rozbiera. Jest lepiej niż się spodziewałem, jeśli chodzi o rozmontowywanie, ale coraz bardziej się zastanawiam nad krokiem, a może iść dalej i zrobić kapitalkę.